Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto kawiarniany obłok. Na początek zgromadzimy sobie niezbędne składniki i do masy chałowej potrzebujemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, 500 g serka mascarpone, 200 g chałowy waniliowej, 80 g cukru pudru, 2 razy po 1,5 łyżki żelatyny i 2 razy po 80 ml trzonku do zalania żelatyny. Dodatkowo potrzebować będziemy jeszcze 200 g herbatników kakaowych, 200 g biszkoптów podłużnych, 2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej, 200 ml wody przygotowanej do kawy i 100 g chałowy waniliowej. I na przykład przygotujemy sobie blaszkę i spód ciasta. Blaszka o wymiarach 24×36 cm wyłożona papierem do pieczenia, a na spód wykładamy 200 g herbatników kakaowych. Taką blaszkę odstawiamy sobie na bok. A teraz przygotujemy sobie żelatynę. 1,5 łyżki żelatyny zalewamy 80 ml wrzątku. Czekamy chwilę, żeby żelatyna napęczniała, a następnie mieszamy ją, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie i zostawiamy do wystudzenia. W międzyczasie, jak żelatyna stygnie, trzeba ją przemieszać od czasu do czasu, żeby się nie zbrylowała. A teraz robimy już masę chałwową. Następnie bierzemy 200 g chałowy waniliowej, tniemy ją na drobno, a następnie rozdrabniamy na drobno widelcem. Do miski dajemy sobie 500 g serka mascarpone, dosypujemy wcześniej przygotowaną, posiekaną widelcem chałwę, włączamy mikser i łączymy składniki ze sobą. Taką mieszaninę zostawiamy na chwilę z boku. Bierzemy sobie drugą miskę, do której wlewamy 800 ml śmietanki kremówki 30%, bezpośrednio wyjętej z lodówki, takiej zimnej, i zaczynamy ją ubijać. Śmietany nie będziemy ubijać na sztywno. Musimy jednak wyłapać moment, kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać ślady na śmietance i wtedy dodajemy cukier puder. Tak jak Państwo widzą, te 80 g cukru pudru dodajemy systematycznie po trochę i całość mieszamy. Na koniec, po dodaniu całego cukru pudru, jeszcze tak wymieszajmy wszystko ze sobą. A teraz łączymy obie masy, czyli ubitą śmietanę łączymy z chałwą z serkiem mascarpone. Aby po dokładnym wymieszaniu podzielić masę na pół. Jedną część odkładamy sobie do lodówki, a do drugiej dodajemy wystudzoną żelatynę. Dodajemy małym strumieniem i bardzo dokładnie mieszamy. I taką masę przekładamy teraz na spód przygotowany wcześniej z herbatników.
Równomiernie rozprowadzamy po całej powierzchni i wyrównujemy. Teraz możemy przystąpić do wykładania podłużnych biszkoptów. Najpierw przygotowaliśmy sobie napar z kawy, czyli 2 łyżeczki kawy rozrobiliśmy w 200 ml gorącej wody. I teraz każdy podłużny biszkopt maczamy w naparze kawy, a następnie układamy wzdłuż foremki. I w ten sposób pokrywamy całą powierzchnię podłużnymi biszkoptami, tak jak Państwo tu widzą. Następnie tak ułożone podłużne biszkopty za pomocą sitka oprószamy kakałem. I teraz taką blaszkę odstawiamy sobie na bok, żeby zająć się drugą częścią masy, tą, którą odłożyliśmy do lodówki. Teraz ją wyjmujemy i dodajemy do niej wystuconą żelatynę. Żelatynę przygotowaliśmy w ten sam sposób, co pierwszą. I tak przygotowaną masę wykładamy na wcześniej wyłożone biszkopty. Rozprowadzamy po całości i wyrównujemy. Masa musi całkowicie zakryć te biszkopty. Wierzch obsypujemy 100 g chałwy rozdrobnionej, tak jak w poprzedni sposób, widelcem. A na koniec już całość obsypujemy kakałem. Taką blaszkę z ciastem wstawiamy do lodówki. Minimum na kilka godzin, najlepiej na 12. Wtedy i herbatniki, i biszkopty ładnie zmiękną, smaki się połączą i ciasto będzie smakowało wyśmienicie. A na koniec życzę Państwu smacznego, bo ciasto jest przepyszne i zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.